Cześć. Pomidory o wzroście wegetatywnym, generatywnym i zrównoważonym. Co to w ogóle jest? Skąd to się wszystko wzięło i co z tym fantem zrobić? O tym wszystkim będzie w tym filmie. Wytłumaczę Wam, co to jest wzrost wegetatywny, generatywny, zrównoważony i czy w ogóle trzeba o tym myśleć, czy w ogóle trzeba się tym przyjmować, czy nie. I co z tym fantem zrobić, tak jak powiedziałam. Zapraszam na film. Wzrost generatywny to jest po prostu pomidor, który nie wytwarza dużo masy zielonej, tylko wytwarza dużo od razu owoców. I co na to wpływa? Oczywiście warunki świetlne, wilgotność podłoża, temperatury, dostępność składników odżywczych i niektórzy mówią męczenie sadzonek w tych małych pojemnikach i sadzenie w odpowiednim czasie. A pomidor o wzroście wegetatywnym wytwarza dużo liści, te liście są wielkie, wytwarza dużo masy zielonej, grube łodygi, rośnie wysoko, ale nie ma zbyt wielu gron. I wzrost wegetatywny wpływa wysoka temperatura podłoża i powietrza, duża zasobność składników pokarmowych w naszym podłożu, zwłaszcza azotu amonowego, także niskie temperatury w nocy, mała dostępność światła i zimne noce, takie jakie mieliście w Polsce, sprzyjają wzrostowi wegetatywnemu właśnie. Nie wiem, czy znacie kozulę, ale kozula, czyli to jest pseudonim Anny Jankowskiej, która zajmowała się tworzeniem nowych odmian pomidorów. I te wszystkie wiadomości właściwie pochodzą od profesjonalistów, bo dla zwykłego zjadacza pomidorów to może nie jest takie istotne, jak dla kogoś, kto zajmuje się pomidorami profesjonalnie, hoduje nowe odmiany, krzyżuje pomidory, zajmuje się pomidorami handlowo, towarowo i ważne jest dla tej osoby, jakie odmiany sadzi. Właśnie kozula jakieś 18 lat temu powiedziała tak. Odmiany, które pomimo odpowiedniego nawożenia i pielęgnacji tworzą krzaki jak topole, o owocach jak orzechy i na załamanych gronach, są to odmiany o przewadze cech wegetatywnych, czyli odmiany pomidorów dzielą się na te odmiany, które będą rosnąć w sposób wegetatywny, jak topole, i generatywny, jak takie małe krzaczki z małymi liściami, jak na przykład bawole serce, ale obwieszone owocami, i są odmiany zrównoważone. I ona dalej mówi tak. Te właśnie o przewadze cech wegetatywnych to są Red Chief, Adonis, malinowy Henryka. No i jest sposób sadzenia takich pomidorów, żeby właśnie zahamować ten wzrost wegetatywny. I w tym nie ma żadnych tajemnic, to jest właśnie na logiczny rozum, może to ma sens, ale nie należy sadzić zbyt młodej rozsady i trzeba ją właśnie, tą rozsadę, męczyć w doniczkach, aż wytworzy grono kwiatowe. I na przykład pomidor Orange Strawberry, czyli pomarańczowa truskawka, należy podlewać oszczędniej niż inne do czasu kwitnienia. To go przymusi do bardziej generatywnego wzrostu. Czyli te odmiany, które są wybujałe, tworzą dużo masy liściowej, nie należy ich rozpieszczać. Trzeba im po prostu zapewnić trudne życie. Mało podlewać, nie za duże doniczki, nie za dużo nawozów, niezbyt bogate podłoże i wtedy one zahamują ten wzrost wegetatywny. I kozula też właśnie stwierdziła, że zimne noce sprzyjają wzrostowi wegetatywnemu. Czyli być może nie ma w tym waszej winy, być może nie przenawoziliście swoich pomidorów, że one wam tak rosną, bo po prostu mieliście bardzo zimne noce i pomidor skupiał się na wzroście liści, bo myślał w cudzysłowie, że nie ma odpowiednich warunków, żeby wydać nasiona jeszcze nie są odpowiednie temperatury. Na przykład odmiana Baron, mówi kozula, jest generatywna i można sadzić małą rozsadę. Ona także powiedziała, że wegetatywnych odmian jest mało, ale hodowcy dopuszczają do obrotu tego typu odmianę, jak ma bardzo smaczne owoce. Czyli być może chodzi tu o odmiany handlowe, odmiany towarowe i tak dalej, a te wszystkie nasze kolekcjonerskie odmiany to
wiecie, musimy sobie obserwować, jak one rosną. Ja na przykład obserwuję, że ognista kometa Sofii już ma taką wysokość jak ja, ale też ma sporą liczbę gron, czyli ja bym powiedziała, że jest silnie rosnącym pomidorem, ale zrównoważonym. Ale tutaj w moim tunelu ja im nie zapewniam warunków takich, wiecie, super dobrych, bo po prostu ich nie podlewam. One ciągną całą wodę z podłoża, co hamuje wzrost wegetatywny. Jeśli podlewacie dużą ilością wody, no to wtedy stymulujecie taki, wiecie, bujny wzrost liści, ale też nie na wszystkich odmianach. Co jeszcze? Kozula powiedziała. Informacje o typie wzrostu są podawane tylko dla odmian towarowych. Amatorskie należy rozpoznać samemu. Większość odmian amatorskich jest zrównoważona albo generatywna, więc duże błędy nie grożą. Więc wiecie, te informacje to raczej są potrzebne może dla profesjonalistów. Wielu ludzi o tym nie wie i z sukcesem uprawiają pomidory. Tak więc wiecie, przyjmijcie to, trzymajcie to gdzieś w pamięci na wszelki wypadek, ale nie są to informacje takie, że jeśli tego nie wiecie, to w ogóle pomidorów nie będziecie mieć, bo tak nie jest. Kozła także odpowiadała na pytania, jak zatrzymać wzrost wegetatywny. I powiedziała tak, że w początkowej fazie wzrostu, gdy kwiaty pomidora są jeszcze małe, a gdy liście na przykład zakrywają kwiaty, to wtedy należy wyciąć liść nad gronem, jeżeli pędy boczne są usunięte. Czyli nie usuwaliśmy jeszcze wilków, pomidor kwitnie, nie zawiązuje jeszcze owoców, ma dużo liści, to wtedy należy obciąć liść nad gronem, na przykład tu jest grono, obciąć liść nad gronem, żeby ten liść po prostu nie zasłaniał grona. Ale to tylko wtedy, kiedy usunęliśmy wszystkie pędy boczne. Błędem jest zbyt duże podlewanie przed zakwitnięciem pierwszego grona. Ale to dotyczy, wiecie, tych właśnie wegetatywnych. Inna metoda to jest wczesne ogłowienie pomidora. Czyli ogłowienie to jest po prostu ucięcie czubka, żeby on już nie rósł wzwyż. Z zaplanowanym przedłużeniem spędu bocznego. I wtedy, wiecie, ucinamy czubek, ale pozwalamy jednemu wilkowi rosnąć. I ten wilk prawdopodobnie pozostaje takim pędem głównym. I sprawdziło się to właśnie z megagroniastym, który jest jej odmianą. Jest to Kozula 14 i jest to multiflora. Ogłowienie za trzecim gronem przyspiesza kwitnienie wszystkich trzech gron i lepsze wiązanie owoców. Czyli jeśli jesteście zdesperowani, macie pomidor wegetatywny, to wtedy możecie po prostu ogłowić i wtedy te grona, które są, szybciej dojrzewają. No i Kozula to było jakieś 16-18 lat temu, kiedy ona to właśnie opisywała. No a teraz właśnie te informacje wyszły na powierzchnię internetową i krążą i powodują sporo stresu wśród nas, ogrodników, którzy uprawiamy pomidory. A teraz coś przyjemniejszego, nie o problemach, tylko co rośnie i jak rośnie. Melony właśnie poobcinałam, ale zobaczcie, jaki jest ten pierwszy melon po dosłownie jednym dniu. Jak Wam pokazywałam, zobaczcie, jak rośnie. Tu obcięty, pęd boczny obcięty za pierwszym owocem, odcięty za pierwszym owocem i tak dalej. I już będzie teraz szedł po suficie. Pewnie tą odmianę też będę musiała ogłowić. Tutaj jest inna odmiana. Także jeżeli bym tego nie zrobiła, to te pędy się czepiają wszystkiego. Tu jeden nawet zaczął się przyczepiać do pomidora i to by nie było zbyt dobrze. A teraz mam jakiś ład i skład. Tutaj widzicie ognistą kometę Sofii. I widzicie, ja to się za bardzo nie przejmuję, czy to generatywna, czy wegetatywna, ale być może mój sposób uprawy pomidorów bez rozpieszczania może ma na to jakiś wpływ. Jeżeli bym tutaj przychodziła i podlewała je co drugi dzień i nawoziła je co tydzień, czy to co 2 tygodnie, to może ta
odmiana już by też szła po suficie samymi liśćmi, ale tak nie jest. A tutaj mamy Carmel Sofii. Tam. Tutaj jeszcze jest więcej owoców. Tam jest Emerald Caramel Elena. A tutaj, co tu mamy? Sophia's Bliss jest późnym pomidorkiem, bo widzicie, dopiero tutaj jest jeden zawiązany. I ja bym powiedziała, że ten krzak właśnie rośnie tak jak krzak wegetatywny. Albo może nawet nie, bo tutaj też ma grono. I jest bardzo mocny, ma bardzo grube łodygi, jest bardzo wysoki, ale też ma zrównoważoną ilość gron. Raz, dwa, trzy, cztery. Także wiecie, ja to raczej sobie nie zawracam głowy z klasyfikacją. To jest coś dla osób, które się tym zajmują profesjonalnie. Ja to się cieszę, jak wiecie, mam pomidorki. Tutaj mamy serce ze wzgórz euganejskich. Tam mamy to wielkie serce Erice. A tutaj Wam pokażę, jakich rozmiarów jest Essek Crystal. No, zapowiada się na spory pomidorek. A moje najwcześniejsze pomidorki, apelsinowo-je mango, są tutaj. Zobaczcie, też już jest wielkość takiego fajnego serca. Tam jest następne grono, tu następne grono, także będzie obwieszony. No a jak się mają ogórki? Wzięłam ten pierwszy ogóreczek, wczoraj go zjadłam, a tu zobaczcie, dwa nowe. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tym wszystkim, o czym mówię, to ja Was zapraszam do moich poprzednich filmów, bo nie mogę w każdym filmie wszystkiego powtarzać, co się wydarzyło w filmie poprzednim i dlaczego coś robię, dlaczego czegoś nie robię. Także zapraszam do subskrypcji i oglądania moich wszystkich filmów. Tutaj mamy też ogórek sałatkowy Bella F1, trochę późniejszy niż Sokrates, a tam mamy ten Chinese Swangen. Czekam, aż urośnie do pół metra. No ma teraz może ze 30 cm i rośnie. Ale jest tylko jeden zawiązany. Czekamy na więcej. A tu jest malutki. Tutaj Accordion Cherry Multiflora. Wielkie grono. Tu następne grono. Bardzo rozbudowane. Już też tworzy pomidory. Tutaj następne grono. To bym powiedziała wybitnie generatywny, bo ma tylko 3 na krzyż liście, a poza tym są same grona. Tutaj następny przykład Wam powiem. Tutaj wszystkie te pomidory były siane tego samego dnia, sadzone tego samego dnia, ale zobaczcie, w zależności od odmiany jest różnica we wzroście i wielości liści. Na przykład to serce konkursowe, serce de Conquers, ono jest bardzo wysokie, ale te liście nie są grube i łodygi nie są grube, ale na przykład Sophia's Bliss ma grubą łodygę, ma sporo liści i jest dosyć wysokie i ma 3 grona. Jakbyśmy taki pomidor rozpieszczali, to on by prawdopodobnie rósł w masę liściową, ale jako że tutaj ma trudne życie, to troszkę hamuje jego wzrost. Ale taki pomidor jak na przykład German Red Strawberry, zobaczcie jak on ma mało liści, zobaczcie ile ma kwiatów. To jest pomidor, myślę, mogę się mylić, że jest typowo generatywny, bo nie rośnie w masę liściową, tylko rośnie właśnie w ilość owoców. Tutaj ma już pozawiązywane te wszystkie owoce. Tutaj też, tutaj w zasadzie jest pokryty gronami. I taki pomidor jakbyśmy podlewali, nawozili ciągle, to on by właśnie może skorzystał z tego, żeby urósł troszkę większy i wytworzył większą masę liściową. Patrzcie, jakie mam brzoskwinki. Już prawie są wielkości takiej odpowiedniej, ale jeszcze
twarde. Pierwszy raz w życiu mam brzoskwinie w torebkach, żeby zobaczyć, czy trzeba je chronić przed owadami albo ptakami. Zobaczcie, brzoskwinki. Tutaj dwie. Ha. Ogórki gruntowe wyglądają tak. To jest zasoloczny. Tu są inne, nie F1. A tam za moją stipą, która swoją drogą jest piękna, są odmiany F1. To jest na przykład Cezar, to jest pewnie Julian. Tu wszystkie te odmiany F1. Czyli powiem Wam, jakbyście tego nie wiedzieli, też byście wyhodowali pomidory i mam nadzieję, że wszyscy w Polsce po tak trudnym czasie, tak trudnej wiośnie i początku lata, wszyscy będą mieć pomidory, wszyscy będą mieć tyle pomidorów, że się najedzą i wszystko będzie ok. Pozdrawiam, zapraszam do komentowania w komentarzach na dole, co o tym wszystkim myślicie. Pozdrawiam wszystkich. Hej!